Cześć! Zamkiem, który przygotowałem na dzisiaj, jest chyba mój ulubiony zamek typu Lockout Tagout. Jest to Abus, jest to model 80 Ti na 50. Ti od serii Titanium, bo tutaj nawet wam pokażę, on z drugiej strony jest zresztą w ten sposób nazwany. Ti od serii Titanium, ale do czego zmierzam? Jest to zamek oczywiście nie służący do zabezpieczenia jakichkolwiek wartości, jest to zamek typowo przemysłowy, służący do blokowania tam zaworów, włączników na zakładach przemysłowych. Przed jakimś przypadkowym ich, powiedzmy, uruchomieniem, czy tam, nie wiem, przekręceniem zaworów. Jest oczywiście bardzo fajnie odporny tutaj na jakiekolwiek warunki związane z korozją, czyli związane z, powiedzmy, atmosferą. Raz z racji tego, że ma aluminiowe body, to raz. Szekla, która jest pokryta, no oni to nazywają Nano Protect, jakoś napylana jest specjalistycznie, żeby zablokować po prostu jej rdzewienie, czy korodowanie w jakikolwiek inny sposób. Ale jest to zamek, który posiada rewelacyjny rdzeń, jak na tego typu konstrukcje. Jest to rdzeń sześciopinowy z dość ciekawym otworem. Nie wiem, czy będziemy w stanie go zobaczyć. Jest to dość, można powiedzieć, mocno powyginany paracentryczny profil. Ja go sobie tutaj umieszczę, żeby było łatwiej tutaj opowiedzieć o kluczu. Zwróćcie uwagę na sam klucz. Sam klucz, jak to Abus oczywiście z tego słynie, jest no zdecydowanie bardzo mocno przygodowy. To bardzo fajne góry, bardzo fajne doły, praktycznie od samego początku do samego końca. Mimo tego po prostu, że jest to zamek aluminiowy, zwróćcie uwagę, jak on płynnie działa. Oczywiście jest pewna różnica w jego pracy w porównaniu na przykład z mosiądzem czy tam stalą, ponieważ jednak jest to bardziej miękki materiał, ale jak naprawdę na tego typu konstrukcję jest wykonana rewelacyjnie. Abus dodaje ją z 3 kluczami w zestawie, także cały ten jakby, przepraszam, z 2 kluczami, nie z 3. Cały ten zestaw jest już wystarczająco kompletny, żeby na przykład 2 osoby wymagające dostępu do czegoś tam po prostu w zakładzie przemysłowym miały już w tym momencie swój kluczyk. No, nie przedłużając, przejdźmy oczywiście do narzędzi, którymi się będziemy posiłkować dzisiaj. Lowlock Tools, napinacz górny, grubość 1 mm. No chyba można powiedzieć, że jeden z najlepszych obecnie na świecie napinaczy. Przynajmniej w mojej ocenie oczywiście, to jest moja prywatna ocena. Będę go wykorzystywał oczywiście napinając tą konstrukcję z góry, ponieważ doskonale pasuje w tym miejscu. Jeżeli chodzi o napięcie tej konstrukcji, jest to doskonałe miejsce. Jeżeli chodzi o haczyk, również dobrze wam znana firma Moki. 0,5 grubość w tym momencie tego haczyka, oczywiście milimetra, standard hook w round tipie. Także zobaczmy, jak ta konstrukcja się tutaj będzie spisywała tutaj podczas walki. Oczywiście zaczynamy przy Abusie od pierwszego pinu, bądź ostatniego, ponieważ pierwszy pin, bądź ostatni jest pinem, który stabilizuje cały stos tych pinów. Już patrzę. Bo już widzimy, że wpadliśmy w nasz tak zwany falset, czyli narzędzie się oczywiście wychyliło w prawą stronę, cały rdzeń się razem z narzędziem wychylił. Oznacza to, że wisimy prawdopodobnie na security pinach, a właściwie w tym przypadku są to spulsy. Abus oczywiście słynie z tych swoich fajnych spulsów, dlatego idziemy dalej. Teraz na przykład 2 chciała nam coś powiedzieć od razu. Jeszcze raz sprawdzę tą 1, czy aby na pewno ją docisnąłem dobrze. Tak, zdecydowanie jest dobrze naciśnięta. 2 chciałaby nam coś powiedzieć. Delikatnie rotuję. Zdecydowanie wpadła. No ale jak widzieliście, obsunęło nam to w tym momencie troszeczkę pin numer 1. On opadł. No, dość precyzyjnie starają się wykonywać te zamki, także tutaj w tej kwestii jest to normalna rzecz. Pin numer 3 nic. Pin numer 4 teraz zdecydowanie 4 chciałoby coś powiedzieć. I wpadliśmy po ustawieniu, słychać było ładne kliknięcie z powrotem w nasz falset, także oznacza to, że jesteśmy dobrze ustawieni. Teraz pin numer 5 chciałby coś powiedzieć, zdecydowanie rotuje. Tak, ładne kliknięcie. Jeszcze głębszym falsecie jesteśmy. Pin numer 6 nic w tej chwili nie chcę powiedzieć. Wróćmy do początku. 1, tak, 1 jest dobrze ustawiona. 2 sprawia wrażenie ustawionej. Teraz zdecydowanie 3 binduje.
Rotuję do tyłu. O, zdecydowanie ładnie pyknęła. Jesteśmy znowu w naszym falsecie. Idę dalej. 4 nic, jest ustawiona. 5 też jest ustawiona. I zobaczmy naszą 6 w takim razie. Zdecydowanie ona rotuje w tej chwili. Delikatnie bardzo. Ale mam... O! I tak wygląda otwarcie, moi drodzy, tej konstrukcji. Jak widzieliście, no walka, jeżeli się wie, co się robi, to generalnie nie jest może trudna, aczkolwiek jest to jeden z ciekawszych zamków, jeżeli chodzi o w ogóle naukę lockpickingu. Jeżeli ktoś z Was miałby ochotę oczywiście spróbować kiedyś swoich sił w tym sporcie, jak najbardziej oczywiście zapraszam. Jest to jedna z najlepszych konstrukcji treningowych, jeżeli chodzi o naukę pinów, których nazywamy spulsami, czyli tak zwanych szpulek. Jeżeli chodzi o mnie, to wszystko w tym odcinku. Jeżeli uważacie, że ten odcinek się Wam podobał, jeżeli uważacie, że przyniósł Wam coś wartościowego, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. No i ode mnie to wszystko. Trzymajcie się. Hejka.